możesz ty zarobić. Nie chciałem już pracować za godzinę. Jesteście mega, jesteście tak kreatywni, świadomi. I on był darmowy, ale on zarobił najwięcej. Nie rób żadnej innej strategii, dopóki nie wypróbujesz tej jednej z tych 4. To ja zapytałem sztuczną inteligencję, jak z nią wygrać. Zawsze byłem zamknięty w sobie, ale miałem takie marzenie, ja mówię, to opowiedz mi o garnku, że w Polsce prawie nikt nie robił tego dobrze. Teraz by ktoś powiedział, no ale on sobie zabiera pracę. Branża poszła o 7 lat do przodu. Ciebie też to dotknęło. Polacy lubią narzekać. Najwięcej pieniędzy, na co wydasz w życiu, to nas i tego sztuczna inteligencja ci nie da. Gościem dzisiejszego odcinka jest Michał Lidzbarski, przedsiębiorca, wybitnie kreatywna osoba, współwłaściciel narzędzia Web2Learn, wspierającego sprzedaż kursów online. Cześć, z tej strony Grzegorz Kurz, witaj na kanale. Dziś moim gościem jest Michał Lidzbarski. Dzień dobry, witam Ciebie Grzegorzu, witam Was serdecznie. Cześć Michale, chciałem na samym początku poinformować wszystkich tych, którzy dzisiaj nas oglądają, no i widzą tutaj 2 dżentelmenów w garniturach i sobie myślą, kurczę, to może o przedsiębiorczość? Nie. Będziemy mówić o pieniądzach, o zarabianiu, o wykorzystywaniu wiedzy do tego, jak możesz ty zarobić. I to jest odcinek dla wszystkich, więc od razu jest w pierwszym zdaniu takie wytłumaczenie, abyście obejrzeli, nawet jeśli, a może właśnie dlatego, nawet jeśli nie macie swojej firmy. Zaraz to wszystko wyjaśnimy. Na początek myślę, że często w odcinkach z przedsiębiorcami, którzy mają firmę i która się skaluje, która ma dobre wyniki, która się rozwija i po prostu zarabia i wszystko się finansowo tam spina, mówi się o tym, ile zarobił prezes, ile zarobiła firma. Ja myślę, że mogę to trochę odwrócić i powiedzieć, ile zarobili twoi klienci, którzy korzystają i to mogą być nasi widzowie również, bo bardzo dużo ludzi korzysta i ile zarobili. Ja sobie to spisałem, więc ja tutaj przytoczę te dane, czyli twoi klienci Web2Learn zarobili już 180 milionów złotych i zarabiają 8 milionów każdego miesiąca. Takie liczby, no, spektakularne. To ja je troszkę zaktualizuję. Okej. Co, już spadły? Wzrosły. Myślę, że na dzień emisji tego odcinka będzie to 200 milionów przychodu, ponieważ branża ta branża edukacji przez internet przeżyła swój największy skok, gdy był COVID. Mówi się, że branża poszła o 7 lat do przodu. Później wydarzyły się kolejne sytuacje. Wielka inflacja, która spowodowała, że ludzie chcą się więcej edukować, chcą mieć więcej wpisów w CV i chcą zmienić pracę i chcą sami też uczyć przez internet. Teraz też, nie wiem czy to zauważyłeś, ale coraz częściej widzę, że gdzieś mi tam wyskakuje, ta firma się zamyka, ta firma się zamyka, ta firma się zamyka i osoby chcą się uczyć przez internet. I tak jak na przykład 2 lata temu klienci Web2Learn generowali tam 2-3 miliony miesięcznie przychodu, nie zysku, przychodu. Następny rok było to 5-6 milionów, 7 milionów. To w roku 2024 to jest już 9-10 milionów potrafią osiągnąć przychodów w miesiąc. Okej, no to może przyczepię się, to jest dobre słowo. Tam się zaczepię i zaraz wrócimy, ale mówiłeś o pandemii. To oczywiście, niewątpliwie myślę, że każdy to zauważył, bo to już było, mamy 24, więc to w 20 się zaczęło, więc już to 4 lata od startu tej najpopularniejszej choroby świata i to wszystko trwało przez 2 lata, więc wielu z nas dotknął ten problem, ten lockdown, przerwanie łańcuchów dostaw, cięcia biznesowe, mnie również, więc o tym mówię i czuję to na swoim ciele i pamiętam to doskonale, więc myślę, że ciebie też to dotknęło w jakiś sposób, nawet jeśli nie finansowo ciebie, to wiesz, że kogoś z twoich bliskich dotknęło i faktycznie wtedy część osób, nawet my mówiliśmy, że pandemia, lockdown to może być albo zagrożenie, albo szansa. Zależy, gdzie przyłożymy swoją energię. Albo będziemy się martwić, że jest źle i nic nie możemy, albo mamy świadomość, że jest taka sytuacja, na którą nie mamy wpływu, ale na co wpływ możemy mieć. I część ludzi wykorzystała to właśnie otwierając swoje sklepy internetowe, albo je powiększając wtedy, albo robiąc inne rzeczy. No i właśnie wspominasz, że wtedy faktycznie dużo osób, dużo ludzi zaczęło działać. I teraz mówisz o wielkiej inflacji. Tu mi się pojawiło w głowie to, że mamy inflację, mamy również cięcia w wielu firmach, to też widać i część osób mówi, kurczę, będę zarabiać mniej albo mnie zwolnią, czyli obniżę swoją stopę życia, o czym my też mówimy, co się wydarzy w twoim życiu, jeśli obniży ci się twoja stopa życia, spadną twoje dochody albo zwolnią cię z pracy, albo twój kontrahent główny w firmie przestanie ci płacić albo po prostu zbankrutuje, co wtedy? Czy jesteś na to przygotowany? Więc widzimy, że Polacy, ja to często mówię, że jesteście mega, jesteście tak kreatywni, świadomi, jesteście głodni życia
że wy sobie zawsze poradzicie. I to też tu pokazało, że my szukamy rozwiązań w tych trudnych czasach. Jest inflacja, jak sobie mogę poradzić? No i właśnie chciałem tutaj wrócić, bo mówisz, że klienci robią gigantyczne kwoty, tu mówimy, że po 200 milionów, to powiedzmy, kto to jest ci klienci, no bo mówiłem na samym początku, że nie mówimy do przedsiębiorców, tylko mówimy do każdego, kto pracuje na etacie, jest przedsiębiorcą. Wróćmy do tej genezy. Co to jest? Jakby do tego rozwiązania, strony, którą ty stworzyłeś, która urodziła się w głowie. Co to jest od takich podstaw i na czym się tam zarabia? My pomagamy ludziom, którzy chcą uczyć przez internet. Dostarczamy im narzędzia, żeby mogli robić to efektywnie, żeby ludzie przechodzili ich kursy, żeby tą całą taką stronę techniczną im zapewniamy. I teraz zarówno są to osoby, które na przykład bardzo taki najbliższy kolega Michał pracował w korporacji i stwierdził, że już na niego czas, że on już się nauczył czegoś robić w tej korporacji, on chce teraz uczyć innych tego robić. No i robi gigantyczne wyniki na tym, czego nauczył się w tej pracy. Inny przykład. Pani od angielskiego, nauczycielka, robiła konsultacje w swoim mieście, czyli korepetycje za 50 zł za godzinę. Dzisiaj robi je online za 150 zł za godzinę, czy za 200 i ma pełen grafik. Później mówi, no dobra, no to teraz dołożę jeszcze jakiś kurs online, dołożę jakieś e-booki, dołożę konsultacje grupowe, grupy konwersacyjne, czyli wiele różnych produktów. I to, co powiedziałeś, że Polacy są bardzo kreatywni, to myślę, że ta cała edukacja w każdej firmie i dla każdej osoby może być taką dodatkową nogą. Że jak stół ma wiele nóg, żeby się nie przewrócić, tak samo biznes, żeby się nie przewrócić, powinien mieć wiele przychodów. No i tak jak też wspomniałeś, ten cały COVID, no to w przypadku tych firm, które uczyły na żywo, no to przecież z dnia na dzień zabrano im biznes, zabrano im chleb. Mhm. I to są często firmy, które zbudowały sobie studio wideo i zaczęły na tym zarabiać. Mhm. No zgadza się, ale to myślę, że mogą się tu pojawić obiekcje, mimo tego głodu kreatywności i część naszych widzów może pomyśleć, no dobrze Michał, fajne rozwiązanie, zaraz możemy porozmawiać o tych technicznych aspektach, no ale to nie jest dla mnie. To nie jest dla mnie, no bo jeśli, nie wiem, Kuszu nagrywa, Michał nagrywa, czy tam inni twórcy nagrywają, no to oni sobie to mogą robić, no bo oni są inni, ale ja jestem na przykład, no nie wiem, fryzjerem jestem, przykładowo, tak? Pozdrawiam mojego fryzjera i Tomek może powiedzieć, gdzie ja będę nagrywał, przecież ja stoję tutaj przy tych moich klientach, robię fryzury, farbuję, czy tam obcinam chłopaków, no i myję głowy, no gdzie ja będę coś nagrywał? To, co nagrywam, to jest relacja, jedna na tydzień akurat. W przypadku mojego fryzjera to jest zły przykład, bo nagrywa relacje, ale no, dużo ludzi może mieć obiekcje, boję się nagrywać, na pewno to nie jest dla mnie. To jeśli już chodzi o fryzjera, to radę dla twojego fryzjera. Bardzo popularny we fryzjerstwie, wyszukiwane kursy i w ogóle materiały w internecie to jest koloryzacja włosów. To analizowałem sobie kiedyś i to dużo ludzi szuka, czyli jak koloryzować te włosy. I teraz nawet zobacz, pracownik tego fryzjera może też robić przez internet materiały, jak być tym koloryzatorem włosów. Tak? I tu obojętnie czy fryzjer, czy nie fryzjer ma szansę. Teraz co do tego, no ale jak to nagrać? Ja ze sobą walczyłem 2 lata, żeby nagrać pierwsze wideo. I było ciężko. To czy na pewno ten kołnierzyk jest tu dobrze, czy tu to na pewno dobrze wystaje, czy tu mankiety są dobrze, czy tło za mną jest dobre. Ja nawet sobie wyłożyłem z tyłu tło jakąś taką kosteczką, czy jakimiś takimi rzeczami i włączyłem do tego jakieś kolory, żeby było to fajne. I co się później okazało? No co z tego? Nagrałem to pierwsze wideo, no i co? I dzisiaj tworzę wideo w ogóle bez niczego. Wczoraj było w hotelu, prowadziłem webinar w hotelu. Z tyłu fajnie, że udało się, że było trochę ciemno. Była lampka taka nocna, to mnie podświetlała. Kiedyś uważałem, że te wszystkie techniczne rzeczy są najważniejsze, a one powodowały u mnie coraz więcej takich problemów wewnętrznych. Ojej, co ja tutaj w ogóle robię? Ale jest na to metoda. I ja walczyłem ze sobą 2 lata, później kolejne 2 lata, żeby nagrać pierwszy ten kurs, czyli zajęło mi to 4 lata, bo ja naturalnie jestem osobą taką, zawsze byłem zamknięty w sobie, ale miałem takie marzenie,
że ja chcę uczyć ludzi przez internet. Skąd ono się wzięło? Ja robiłem usługi dla firm. Sprzedawałem dla nich na przykład na Allegro, w Google Ads, Facebook Ads. Pomagałem na przykład firmie sprzedawać kiełbasy przez internet. Pomagałem ośrodkowi turystycznemu wyprzedać wszystkie miejsca na Sylwestra i wiele innych różnych produktów sprzedawałem, ale nie chciałem już pracować za godzinę. Bo goniłem za tą godziną, za tą stawką godzinową i te 10-12 godzin mnie przerażało. I mówię, stop, ja chcę inaczej, ja chcę uczyć ludzi, co robić. Ja nawet podchodziłem do ludzi, co przychodzili po jakieś usługi, ja mówię, wiecie co? Ja wolę was nauczyć tego, co ja robię, niż sam to zrobić za was, bo ja już nie mam na to czasu. Ja was nauczę i wy sobie to zróbcie. I to była jedna właśnie z takich gałęzi. I jak udało mi się, że myślę to pokonać? Mi się to udało wtedy, jak poznałem Grzegorza. Ciebie niestety akurat nie, ciebie nie znałem, ale poznałem takiego Grzegorza, operatora i on mi powiedział, Michał, ja ci powiem, co zrobić, żebyś te 4 lata, żebyś w końcu to zrobił. I z takich rzeczy, które mi doradził i w praktyce okazały się trafne, to pierwsza rzecz to weź chwyć telefon i nagraj wideo tylko dla siebie. Tak po prostu chwytasz telefon i mówisz tutaj, no cześć, jestem Michał i tak dalej. Odsłuchaj to sobie. I zobacz tak naprawdę, jak ty siebie słyszysz, jak siebie widzisz. Przyzwyczaj się do siebie. Ja wiem, że głos będzie nie ten, czy ludzie się nie będą ze mnie śmiać, że to słuchać. Nagraj wideo dla siebie. Następne ćwiczenie to nagrywaj codziennie takie wideo o tym, co chwycisz na przykład do ręki. Czyli chwytam krzesełko. Chwytam. No i to krzesełko jest, zobaczcie, czarne. Ma dodatkowo parę dziurek. Ciekawe dlaczego. Jest w miarę solidną konstrukcją. I chodzi o to, żeby nauczyć się mówić tak nagle, tak z doskoku, że zaskoczysz mnie teraz jakimś pytaniem i nie ma być to będzie trzeba wyciąć, nie? Więc chwytamy różnych rzeczy takie dookoła i uczymy się mówić o takich rzeczach. Potem jest krok następny, to nagraj coś i pokaż swoim znajomym, rodzinie nie zawsze. Bo tu często jedna z pań, która do mnie mówiła, Michał, 2 lata już chcę to nagrać, to nie zrobiłam. Ja jej też mówię, krok pierwszy zrób to, wyślij mnie. Krok drugi zrób to, wyślij mi. Krok trzeci zrób to. Ona mówi, Michał, ale ja nie chcę pokazać tego mężowi. Mąż się śmieje ze mnie, że ja to nagrywam. I niestety takie jest często otoczenie, które to psuje. I ja wtedy mówię, wyślij nawet czasem nie przyjaciółce. Wyślij mi, wyślij tobie. Znajdź osobę, której możesz to wysłać. Operatorowi jakiemuś. Znajdź osobę, której możesz to wysłać, która się z ciebie nie będzie śmiać, tylko da ci konstruktywny taki feedback. I ta pani, pozdrawiam ją serdecznie, na przykład mówiła, Michał, ale o czym mam mówić? Ja mówię, a powiedz mi, co masz obok siebie teraz? No jestem w kuchni, to mam garnek. Ja mówię, to opowiedz mi o garnku. Ja pamiętam, że poszedłem na dwór i mówię do operatora, no ale ja tu mam tylko kamień. No to opowiedz mi o kamieniu. Czyli to jest już ten taki trzeci punkt. Jak już przejdziesz ten etap, to etap kolejny, to przygotuj wideo o tym, co najczęściej pytają cię ludzie. I tu obojętnie, czy jesteś przedsiębiorcą, czy nie, to pytanie, o co cię najczęściej ludzie pytają, o co się do ciebie zwracają. Bo ważne jest, żeby te swoje produkty robić w rzeczach, w których jesteśmy ekspertami. Czyli jak do mnie ludzie przychodzili, Michał, jak ja mam dodać mapkę Google, żeby tam mieć tą pineskę jako firma? No to pierwsze wideo nagrałem, jak dodać własną firmę do map Google. No i jak kolejna osoba mnie zapytała, to już wysyłałem ten film. I co zrobiłem? Nagrałem ten film i dałem osobom, które mnie o to pytały, czy znajomym przedsiębiorcom, czyli już pokazanie filmu takiej już potencjalnym klientom, czy takiej grupie, która już nas zna, która jest naszymi klientami, czyli z tymi pytaniami, co do nas przychodzą. Później krok następny, no to już szersza publiczność, czyli na swojego Facebooka, Instagrama, YouTube'a wrzucamy. Oto moje pierwsze wideo w życiu. I tam też polecam nagrać o jakimś problemie. Jakie problemy mają osoby, które do ciebie przychodzą? Dlaczego o problemie? Znajdujemy się w Polsce, mieszkamy w Polsce i słyszałem od wielu osób z zagranicy, może to źle zabrzmieć, ale że Polacy lubią narzekać. I to słyszałem i coś w tym jest, bo jak zobaczymy na YouTube, jakie filmy popularne są, to te błędy, problemy to są często najpopularniejsze filmy.
u Kuby, naszego znajomego, na przykład widziałem, że najpopularniejszy film to było problemy związane z wynajmem mieszkań. I to był najczęściej oglądany film, ponad 1 milion wyświetleń. I później z tego filmu robimy e-booka i to był najczęściej pobierany e-book. Kilkadziesiąt tam tysięcy razy czy coś pobrany był e-book o problemach, o błędach. Czyli to już jest ten krok 4., 5. I krok najważniejszy, kolejny, to rób wywiady. I to jest wywiady takie na Facebooku. Ja wiem, że tam będzie 5-7 osób online, to nic. To jest dla doświadczenia. Najwięcej takich wystąpień, może nie, ale takich w ogóle pozbawienia się tego stresu przed nagrywaniem pozbyłem się w momencie live'ów na Facebooku. Nawet jak było mało wyświetleń, bo ktoś mnie zapraszał, robiliśmy tego live'a i przy live'ie nic nie wytniesz. Możecie 1 milion zobaczyć osób, może 5, ale no, czy tam będzie czy coś innego, no to nic nie zrobisz. I live'y mnie nauczyły najwięcej, więc polecam robić te wywiady. To chyba jest najlepsza metoda, która mi pomogła. No pokazałeś taką długą drogę od 5 dni. Od 5 dni, okej, to myślę, że to jest bardzo szybko. Jak dla kogoś, kto na przykład dla ambitnego człowieka, który się nie podda, który ma mentora obok siebie i bardzo chce, albo ma silne dlaczego, może to zrobić. Ale dla wielu ludzi może to być ja nie, albo mój zawód, nie wiem, ktoś powie, ja tu szukam problemów, żebyś mi próbował je rozbijać, bo ja wierzę oczywiście w naszą społeczność, jednak wiem, że część z nich może powiedzieć, ale ja mieszkam w małej miejscowości, ja też robię tą swoją pracę, albo jestem kierowcą. Co ten Michał dla mnie wymyśli? Ja przecież prowadzę busa, jeżdżę na trasach międzynarodowych, no i co ja to mogę nagrać? Płacą Bardzo mi. ciekawy temat. Dlatego będę rzucał zaraz case'y, które są może rzadkie, a może się pomylę. No dobra, no to dajmy jakiś case, jakiś przykład, który, niech będzie ten kierowca ciężarówki czy busa i on mówi, no ale ja jeżdżę 12 godzin dziennie, potem śpię, potem jem prysznic i jadę dalej w trasie, słucham może jakichś rzeczy, ale kiedy ja mam to wszystko robić i co ja ludziom mam nagrywać? Dobra, no to teraz zadajmy sobie pytanie, co ludzie chcą kupić. I tu są 3 najpopularniejsze branże na świecie. Łącznie jest ich, myślę, 10. Nie wiem, czy wszystkie wymienię, bo jest ich aż 10. Najczęściej popularne są 3. Zdrowie, bogactwo, relacje. To są 3 najpopularniejsze. I teraz wracając do tego pana, co jeździ tym busem, zobacz, on by mógł uczyć, jak otworzyć własną firmę przewozową. I strzelam, że bardzo dużo ludzi mogłoby to kupić, bo ludzie zastanawiają się, co ze sobą zrobić, a on już zna od podszewki. Więc on by mógłby otworzyć własną firmę transportową, taką właśnie busy, na przykład przewóz osób, Polska, Holandia. Bardzo popularne są takie tematy, skąd poszukiwać na to klientów. On przecież już to wszystko wie. I on by mógł zarabiać na tej swojej wiedzy i uczyć, jak takie firmy robić. Mógłby nawet sieć tego otworzyć. Mamy zdrowie, mamy bogactwo, mamy relacje. Teraz jeszcze najpopularniejsze, co są, to innowacje. Czyli jak wchodzi na przykład teraz sztuczna inteligencja, czy na przykład wchodziło RODO do Polski, czy jakieś tam BDO, czy inne, to jest właśnie taki moment na tematykę innowacyjną. I jest jeszcze jedna rzecz, o której, i tutaj mógłbym zapytać, kto lubi łowić ryby? Studiu nikt. Wiem, ale statystycznie w Polsce dużo, bo zapytałeś tutaj o pana, co łowi, co tutaj jeździ busem. Statystycznie wiele osób lubi w Polsce łowić ryby. To prawda. Czyli 5. punkt to jest hobby. I kiedyś ktoś bogaty mi powiedział taką radę, mówi: Michał, najwięcej pieniędzy na co wydasz w życiu to na swoje hobby. I właśnie na przykład wędkowanie, to zobaczcie, że na YouTube czy kursów to są bardzo popularne tematy. Zdrowie, bogactwo, relacje, hobby, innowacje. Okej. Jestem już bardziej przekonany do tego, tym bardziej, że prawie 5 lat temu, bo nagrywamy teraz, mamy końcówkę kwietnia, możemy powiedzieć, że też lecieli kalendarzem. Wiadomo, że ten film pojawi się trochę później, może będzie w maju, może troszkę później, to w sierpniu będzie 14 sierpnia, jak dobrze pamiętam, będzie 5 lat, kiedy ja stanąłem na tarasie i telefonem, akurat nagrywała mnie druga osoba, ale telefonem bez przygotowania, takiego jakiegoś większego, bez scenariusza,
zacząłem nagrywać sam ze sobą, czyli ja byłem tylko na tym odcinku, film o tym, czym się zajmowałem, czyli w tym, na czym się znałem, co było moim zawodem, wtedy i dalej, jeszcze dzisiaj jest, bo ta firma istnieje, i odpowiadałem na problemy, na rozwiązania, na potencjały, które się pojawiają, jak zarobić na tym więcej, jak wykorzystać jakiś potencjał, żeby zwiększyć właśnie zakres tego, co robimy, jak negocjować, jak znaleźć nieruchomość w jakiejś niszy, jak szukać nieruchomości, których nie ma w ogłoszeniach i tak dalej, jak budować relacje z agentami nieruchomości, takie rzeczy nagrywałem. Więc to się zgadza. To nie było łatwe. Dla mnie może trochę łatwiejsze, bo już coś robiłem wtedy wcześniej z mediami, rozmawiałem z ludźmi, więc takie nagranie, mimo że było ogromnym dla mnie stresem, to było łatwiejsze niż i nie było wtedy takich narzędzi, jak ty stworzyłeś. Więc chciałbym zapytać teraz, już jak zrobiliśmy taką trochę podstawę do tego, jeśli ktoś powie, no dobra, Michał, ale ja tego nie ogarniam technicznie wszystkiego. Fajnie, jestem kierowcą samochodu, mogę ponagrywać te odcinki, mogę coś robić, budować swoją markę osobistą, no bo tak to trzeba powiedzieć, tak to rozumiem, ale od czego ja mam zacząć? Przecież tego jest tak dużo. Ktoś mi mówi, że jakąś stronę mam zrobić, ty mi mówisz, że jakąś wizytówkę gdzieś, gdzie mnie, jakiś Facebook, ja tego nie lubię, tych mediów społecznościowych, gdzie ja mam być? I tego jest tak dużo, trzeba mieć grafika, dla mnie to będzie budowa, jakaś baza mailowa. Nie ogarniam totalnie. Jak to wszystko połączyć? Proszę bardzo. I teraz usłyszycie w Polsce i na świecie dużo rozwiązań, jest ich kilkanaście i ogólnie mniej więcej i każdy powie, że to czy to. Ale są takie 4 strategie najlepsze na początek. Nie ma więcej. Ja zawsze mówię przez te 8 lat, co na to patrzę, nie rób żadnej innej strategii, dopóki nie wypróbujesz tej jednej z tych 4. Pierwsza z nich, którą polecam najbardziej, to zrób e-booka. Nie ma prostszej metody. Tak jak pozwolę sobie chwycić. Pierwsza rzecz, którą zrobiłem, to był e-book 49 pomysłów na własny produkt online. Zgadnij, ile razy został pobrany? 10 000. To znaczy, że już został bestsellerem. Bestseller, z tego co słownik mówi, to jest od 10 000. Tak? 15 000 pobrań. Wow, gratuluję. Za darmo. I on był darmowy, ale on zarobił najwięcej. W jaki sposób zarobił? Został rozdany za darmo, ale przez to zbudowaliśmy bazę mailingową osób zainteresowanych tematem. 15 000 maili miałeś, ludzi, którzy zainteresowali się produktami online. Dokładnie, czyli chcą tworzyć produkty cyfrowe. I następnie możemy oferować osobom kolejne produkty, jakie mamy. Więc przejdźmy teraz do lejka drugiego. Drugi lejek najpopularniejszy, jaki jest, to jest lejek mini produktów. Tworzymy produkt mały, który nie zajmie za dużo czasu jego nagranie, jego stworzenie. Będzie to produkt za około 50 zł. On jest takim odpowiednikiem książki. To jest, ja to mówię, wiem, że to może się komuś nie spodobać, ale jest to następca książki. Mini produkt to jest taki mini kurs online, może trwać do kilku godzin i on rozwiązuje jeden duży albo kilka małych problemów, takich największych problemów. I to jest właśnie klucz, żeby zrobić ten mini produkt z największych problemów. I co może być takim problemem największym? Powiedzmy, pani uczy angielskiego. I teraz ona by mogła zrobić takie całe szkolenie od A do Z, jak nauczyć języka angielskiego. No ale przecież to zajmie masę czasu, pieniędzy, będzie trzeba kamerkę kupić i tak dalej. No, dużo czasu jest też przygotowanie tego. Dlatego wybieramy z tego całego tematu tylko to, co jest najpopularniejsze i jest skierowane do początkujących. Czyli w przypadku angielskiego sprawdziłem, co to jest. To jest to czasy języka angielskiego. I to jest najczęściej wyszukiwane, jeżeli chodzi o angielski, dla początkujących. Czyli ja bym mini produkt zrobił z czasów języka angielskiego, bo ludzie tego nie ogarniają. Ja do dzisiaj wiem tylko, że jest czasów tych dużo. To wiesz to, co ja. Dokładnie. I to ludzie potrzebują, więc z tego na przykład bym zrobił mini produkt. A skąd wziąć pomysł jeszcze na ten e-book bezpłatny? No właśnie, no bo już... Bo tu powiedziałem na to, nie powiedziałem na to. Stworzyłeś już taki akurat pomysł, więc ktoś powie, no ale już nie mogę tego stworzyć, bo Michał stworzyłeś i sprzedałeś. Najpierw pozyskałeś 15 000 maili, bo rozdałeś za darmo
produkt, który stworzyłeś, ale potem miałeś bazę ludzi zainteresowanych, więc później dalej sprzedawałeś mini produkt. Rozwiązywałeś problemy, dawałeś swoją pracę, no i ludzie, jakaś część oczywiście, bo lejek sprzedażowy, jakaś część za to płaciła, a potem oczywiście pewnie były dalsze etapy. Jak znaleźć pomysł na to, no bo może ktoś powie, ale już wszystkie pomysły są wymyślone. Ja mówię... I o to chodzi. Jest taka najważniejsza rzecz. Jeżeli chodzi o te e-booki bezpłatne, to pomysł już wymyślono. Tu nie ma co wymyślać koła na nowo. Ja mówię, nie wiem, wiesz może kiedy wymyślono koło? O kurczę, to mnie zaskoczyłeś, nie wiem kiedy. Dawno temu. To jest dobra odpowiedź. Załóżmy, że dawno temu. To najlepsze pomysły już wymyślono na e-booki. I teraz co robimy? Wchodzimy na YouTube, pozdrawiamy YouTube, i wpisujemy nasz pomysł. Na przykład handlowanie autami, czy tutaj jakby ten pan od busa był zainteresowany handlem autami, to też jest popularne przecież. To wpisujemy to na YouTube i klikamy ustaw według liczby wyświetleń. I nagle wyskakują nam tematy, które są powiązane z tym, co wpisaliśmy i są najpopularniejsze. Tak jak podałem tobie ten przykład z Kubą, te wady wynajmu mieszkań. No to jest najpopularniejszy jego e-book. Dlatego, że to był najpopularniejszy film związany z branżą nieruchomości. Wady wynajmu mieszkań. Czyli pomysł na e-booka mamy z YouTube. Następnie mamy mini produkt. Tutaj, tak jak mówię, szukamy to, co jest największym problemem w naszej branży. U pani z angielskiego były to czasy. U na przykład powiedzmy szkolenia z budowy zespołu. Czasem są osoby, które budują takie zespoły pracowników, żeby takie zaangażowane grupy. No to zrobiłem taki test i mówię, no dobra, mówię, jest wyzwanie. Jak tutaj to znaleźć? No i co się okazało, że w tej całej tematyce budowy tego zespołu pracowników wypisałem sobie tego agentę i tam był taki temat motywacja pracownika. I okazało się, że ta motywacja pracowników jest właśnie najczęściej wyszukiwana w Google, na YouTube i tak dalej. Więc wycinamy z całego naszego pomysłu na biznes online, wycinamy ten jeden, który jest największym problemem. I znowu tutaj będzie, ale tego jest już pełno. O to chodzi. Mini produkty jak koło już kiedyś wymyślono. Dopiero kolejny produkt, jaki będziemy robić, to może być już produkt, który nie będzie kosztował 50 zł, tylko może kosztować kilkaset złotych, czyli kolejny produkt, jaki zaoferujemy, to będzie ten bardziej odkrywczy. Ten taki, co poukłada wszystko po kolei. Nawet podaję taki przykład zawsze, który mi się podoba. Jak ludzie chcą rozwiązać jakiś problem, w jakimś temacie się poruszać, to oni idą gdzieś dookoła jeziora. Tak jak idziemy sobie na spacerze, idziemy dookoła jeziora. A celem jest, żeby nasi klienci nie musieli iść dookoła, poznawać tego wszystkiego, tylko żeby mogli przeskoczyć to jezioro. Żeby mogli przejść tą najkrótszą ścieżką do na przykład zbudowania zespołu, do nauczenia się angielskiego, czy to, co dzisiaj jeszcze przed rozpoczęciem poruszaliśmy, że na przykład jest pani, która jest krawcową i uczy szyć na maszynie i bardzo dobrze sobie w tym radzi. To już jest taki cały, kompletny program. I te programy najczęściej sprzedajemy już właśnie trzecim lejkiem, bo mówiliśmy o lejku e-booka, mówiliśmy o lejku mini produktu i trzecim popularnym lejkiem jest lejek webinarowy. Czyli mówimy tytuł szkolenia, na przykład może jakąś branżę, może jeszcze jakąś podaj taką, zaskocz mnie jakąś branżą. Jaką branżę ci mam podać? No dobra, ktoś jest listonoszem. O jacie, ale to nie biznes. Nie biznes. Nie biznes, dobrze. No ale myślę, że branża kurierska może być biznesem. Branża kurierska. Tak, to mam kilku kolegów, którzy mają kilka Tego się nie spodziewałem. A chciałeś, żebym cię zaskoczył. Dobrze. To co, tniemy, czy jedziemy dalej? Nie, poczekaj. Branża kurierska. Branża kurierska, tak. Słuchaj, no ale to jest dobry pomysł. Rozwija się niesamowicie branża kurierska. Ale to jest dobry pomysł. Wiesz na co? Zobacz. Jest wiele osób, które są kurierami, ale może lepiej jak otworzyć własną firmę kurierską. Bo z tego co wiem, to ci kurierzy, te firmy kurierskie mają też takie bazy dodatkowe. I te bazy nie są prowadzone przez firmy kurierskie, tylko bazy są przez jakichś przedsiębiorców. Często tak jest, że przedsiębiorca samochód bierze w barwach firmy dużej, logistycznej, przewozowej i on to w ramach mniejszej firmy robi. Skąd to wiem, bo też taką propozycję miałem.
czyli można mieć swoje auta i zarabiać na takiej trochę nadprowizji, mieć tam z każdej paczki jakąś część, no i oczywiście dążyć do tego, żeby wszystkie paczki dojechały, żeby to było zrobione jak najbardziej jakościowo, jak najszybciej, no i żeby pracownik był jak najszybciej w domu. O to chodzi. Także Czyli wybrnąłem z tego i z listonosza i z kuriera, że tak powiem. Z listonosza nie, ale dobra, to nie będziemy wracać, było pytanie o biznes, więc listonosz biznesem. Ale listonosz a kurier myślę, że to bardzo, może nie to samo, ale bardzo podobne. No i teraz uważam, że teraz zobacz. Osoby, które załóżmy, jest mężczyzna, najczęściej chyba kurierami są faceci, prawda? Mężczyźni. No to załóżmy, że mężczyzna, wiek 25-44, siedzi sobie w domu przed YouTube'em, to myślę, że chętnie by sobie obejrzał film o tym, jak otworzyć własną firmę kurierską i jak tutaj współpracować z dużymi firmami. Myślę, że to by mógł być bardzo ciekawy temat webinaru. Także jeżeli jesteś kurierem i wiesz, jak to wytłumaczyć, to myślę, że na taki webinar chętnie by osoby przyszły, bo jeszcze zobacz najważniejszą rzecz. Zdrowie, bogactwo, relacje, tu dotykamy bogactwa. Czyli zacznij zarabiać na własnej firmie kurierskiej. I jak to zrobić? I robimy taki webinar. Podoba mi się, że wymieniłeś te 3 najpopularniejsze branże, czyli zdrowie, relacje i bogactwo. Dlaczego? Bo my te 3 główne mamy na kanale, bo przecież mamy zdrowie, mamy finanse i mamy relacje. W finansach, w kwestii finansowej pomaga nam twoja firma i pomagacie nam, nie powiem, że tylko ty, bo większość zespołu pewnie, w metamorfozie finansowej, czyli pomagacie nam rozwijać tą platformę, która jest pierwszą w Polsce bezpłatną platformą do edukacji finansowej, ale wiemy, że oczywiście gdzieś ta platforma też później tam dalej zarabia, no bo ona kosztuje, ludzie pracujący przy tym też muszą dostać wypłatę, więc o tym też rozmawialiśmy, nagrywaliśmy odcinek, więc za to dziękuję, że nam pomagacie. A chciałbym wrócić do właśnie platformy, czyli do tego, co tam jest, czyli ten cały kombajn, który stworzyliście, to jest chyba dobre słowo, taki kombajn narzędzi, tego wszystkiego, co jest nam potrzebne, żebyśmy zaczęli, bo pamiętam początki, do których mówiłem, że po prostu telefonem gdzieś potem trzeba było zrzucić. Ktoś robił miniaturkę, ktoś był grafikiem, ktoś jakąś stronę, ktoś YouTube'a mi tam w ogóle stworzył, bo nie umiałem, ktoś to podpinał. Ileś ludzi z różnych stron, ja musiałem każdego prosić, żeby mi pomógł, bo nic nie umiałem. To było ledwie 5 lat temu. A co było 10 lat temu? Jak ktoś powie, Jezu, YouTube'a nie było, czy on startował 15 lat temu, więc faktycznie tak było. A dzisiaj jest gotowe narzędzie, które macie wy jako Polacy stworzyliście. Opowiedz trochę więcej. Wchodzimy do środka, do tego programu Web to Learn. Zaraz będziemy mówić, ile to kosztuje i że to jest dla każdego. Dlatego wracam znowu jak bumerangiem do tego, że to jest nie dla przedsiębiorców albo nie tylko dla przedsiębiorców. Że każdy z nas, kto szuka dzisiaj dodatkowego dochodu w kwestii sytuacji, świadomości, że wszystko jest droższe, będzie jeszcze droższe i to nie ma co się oszukiwać, że taniej będzie. Jak podnieść dochód, albo jak zrobić sobie drugą nogę finansową lub trzecią, bo tak jak wspominałeś pięknie, stół stoi na 4 nogach, taki solidny. Fajnie by było, gdybyśmy dążyli do zwiększenia ilości tych nóg finansowych, więc może to jest rozwiązanie dla tych, którzy szukają i ciągle nie wiedzą co. Albo próbowali w wielu miejscach i mówią, przeraziła mnie ta ilość technicznych kwestii, poddaję się i już tego nie robię. I zakopali te swoje marzenia gdzieś tam i one są przesunięte. A dzisiaj mamy kombajn, więc wchodzimy tam i co tam widzimy w środku? Co tam jest? Jakie tam są narzędzia? I tam widzimy jeszcze 4 lejek. Czyli dobrze. Tak. Najpierw lejek, a później narzędzia. Ale tylko krótko o nim wspomnę. Tak. O tej 4 nodze, tej podstawowym takim lejku, to jest jeszcze lejek high ticket. Lejek high ticket to jest produkt już, który najczęściej kosztuje kilka tysięcy. Teraz zobacz, jesteś w czymś dobry i możesz robić konsultacje w tym temacie. I te konsultacje nie muszą kosztować 100 zł, mogą kosztować 500, 1000, to może być seria konsultacji, może kosztować 2000, 3000. Ja już widziałem nawet konsultacje za 20 000 sprzedawane za pomocą lejka takiego high ticket. Co to jest za lejek? Że osoba zostawia do siebie kontakt albo na przykład umawia się na bezpłatną konsultację. Jest krótka, bezpłatna konsultacja, po której sprzedajemy jej przez telefon komplet na przykład konsultacji. I to jest najprostsza droga i najszybsza, żeby zacząć zarabiać na tym, co już wiesz i na swoim doświadczeniu, bo nawet ten kierowca samochodu, co mówisz, który jeszcze nie ma własnej firmy transportowej, czy ten kurier, może doradzać innym, jak robić swoją pracę najlepiej. I ten 4 lejek to jest jeden z takich lejków, który najwięcej też zarabia, no bo jednak tam produkt nie kosztuje 50 zł, a kilka tysięcy.
I łącząc teraz te wszystkie 4 lejki jak nogi u stołu, to żeby to wszystko zrobić, to pojawiają się pewne kwestie techniczne. I ja tutaj zawsze patrzę na takie 2 grupy osób. Jest pani od angielskiego, która wczoraj jeszcze prowadziła zajęcia, czy jeszcze dzisiaj, bo jeszcze piątek, godzina 14, więc jeszcze prowadzi zajęcia. Jeszcze, tak. No i obejrzy to dzisiejsze wideo, no ale jak ja mam to ogarnąć? Z drugiej strony jest informatyk, programista, który jest programistą obecnie w jakiejś firmie. Ja mówię, no ale ja tak znam ten język PHP, MySQL, SQL i tym podobny, no i mogę teraz przecież innych uczyć, żeby to robili. I teraz stanęliśmy przed wyzwaniem, ja stanąłem kiedyś, że no dobra, no robię te usługi, ale ja chcę już uczyć. No ale dobra, no ale jak ja mam to teraz ogarnąć? I tak właśnie powstało Web2Learn, że daje wszystkie te techniczne rozwiązania, żeby te wszystkie lejki wdrożyć. To jest takim moim celem nadrzędnym, że stajemy się, jesteśmy już w większości narzędziem, w którym wszystkie te lejki, wszystkie te strategie sprzedażowe od poprowadzenia klienta, żeby obejrzał te wideo, tak jak u was na przykład w Metamorfozie, aż po to, żeby robić koszyki zakupowe, żeby robić strony, żeby robić te wszystkie strategie reklamowe, to wszystko jest właśnie w tym narzędziu Web2Learn, czyli ty zajmij się sprzedażą, edukacją, a my zajmiemy się sprawami technicznymi. I od wejścia tak naprawdę każdy lejek, który jest, to znajdziesz jakieś odpowiedniki. Na przykład, żeby ten e-book rozdać, no to potrzebujesz stronę pobrania e-booka i żeby te maile gdzieś się zebrały. No i tutaj możesz taką stronę zrobić w 15 minut. Później chcesz zrobić mini produkt, no dobra, ja potrzebuję stronę mini produktu. No i teraz w listopadzie odpaliliśmy taki nowy kreator, gdzie daliśmy wszystkie moje najlepsze szablony, jakie przez te lata były. Za pomocą kilku kliknięć masz ten szablon, podmieniasz tylko treści i możesz publikować, możesz sprzedawać ten mini produkt. Później chcesz zrobić webinar, to wchodzisz sobie moje strony, generator strony zapisu na webinar, dokładnie w 18 minut, bo to sprawdziłem, wyklikujesz sobie taką stronę i wrzucasz do reklamy informację, że ludzie mogą się zapisać. Czy na przykład jak ten lejek high ticket, no to musisz jakoś zebrać od kogoś ten numer telefonu, żeby zadzwonić na tą bezpłatną konsultację i później sprzedać coś więcej, no to wchodzisz, moja strona, bezpłatna rozmowa i jest taki formularz gotowy. Później jak już ta osoba chce kupić, wchodzisz do moja sprzedaż, szybka sprzedaż, masz gotowy koszyk zakupowy, w której ktoś sobie może kupić twój produkt. I tutaj produkt możemy dać płatny jednorazowo, możemy zrobić płatność cykliczną, możemy ją rozłożyć na raty, możemy zrobić, że produkt jest dostępny na zawsze, może być, że jest czasowo dostępny. Tych kombinacji jest bardzo dużo, aż do momentu, kiedy osoba już ogląda to wideo. I tu mamy największe wyzwanie, czyli właśnie, żeby sprawić, żeby to wszystko się tak obsługiwało, tak działało, żeby klienci oglądali wasze kursy, wasze produkty, e-booki, webinary, nagrania konsultacji jak najdłużej i następnie kupowali kolejne wasze produkty. To ja dopytam coś, czego jeszcze dzisiaj na pewno nie było. Nie wiem, czy kiedykolwiek to pytanie padło, no bo świat się bardzo zmienia. 20 rok był taki, 22 był też pod jakimś hasłem moglibyśmy używać, ale zostawmy. 24 też jest pod jakimś hasłem i te media przecież głównego nurtu wrzucają nam te wszystkie gniew i strach najczęściej, takie tematy, jeśli oglądamy. A jeśli nie oglądamy, to też widzimy, że taka narracja płynie. No i świat sobie idzie do przodu. Idzie sobie to wszystko góra dół, cykle koniunkturalne, ale generalnie raczej się bogacimy, my jako Polska również. Jakie problemy, bo najczęściej to tak jest, tak jak mówię, że raczej problemy, raczej te negatywne rzeczy. No właśnie, pytanie, czy negatywne, czy może te pozytywne. Jakie branże, jakie problemy, jakie wyzwania będą mieli ludzie, czyli w którym kierunku powinniśmy szukać takich może nisz, może błękitnych oceanów, bo wcześniej wspomniałeś, że jeśli ktoś już zrobił taki dany temat, to dobrze, to powinniśmy w tym, skoro tam jest dużo ludzi, duże jest zainteresowanie, to jak my tam stworzymy produkt i też mamy wiedzę w danym temacie, to dobrze, bo trafimy na bardzo dużą grupę ludzi. To tak zrozumiałem. Ale czy może według ciebie są jakieś nisze, jakieś branże, jakieś grupy problemów, które pojawiły się, a ich nie było? Jeszcze nawet o nich nie myślałeś, nie widziałeś takich produktów, bo świat się zmienił, bo dzisiaj ludzie są, nie wiem, bardziej samotni,
mimo tego, że mamy nawet aplikacje randkowe, może mają ogromną pułapkę bierności, mimo takiej ilości narzędzi, elementów, aplikacji i wszystkiego, najbardziej zadłużeni może w historii świata, mimo że tych opcji zarabiania jest też bardzo dużo. Tak szukam chociaż kilku, które ty zauważyłeś i z których może też korzystasz jako taki świadomy człowiek, no bo spływają do ciebie, do was te wszystkie elementy. Statystyki widzisz też, gdzie świat szuka i czego szuka. W takich sytuacjach zawsze mówię, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, gdyż jest to tajemnica handlowa klientów, ale to nie, że nie odpowiem. Bo mamy zdrowie, bogactwo, relacje, innowacje, hobby i teraz ktoś może pomyśleć, no dobra, no ale jakiś właśnie, tak jak mówisz, przykład. No i teraz zobacz ogrodnika. Ogrodnik może robić o tym, jak w ogóle uprawiać zdrowy ogródek. Powiem tylko, że ogrodnik, który miał w tamtym roku u mnie pracę, bo po prostu kosił trawę, bo ja już nie miałem na to czasu, kiedyś kosiłem, ale stwierdziłem, że znowu kwestia, jaka jest twoja stawka godzinowa, czy zarobisz więcej na koszeniu trawy, czy na swojej innej pracy, albo po prostu chcesz być z rodziną w tym samym czasie. Okazało się, że wygrało to drugie u mnie i ten ogrodnik kosił. W tym miesiącu, jak dzwoniłem, powiedział, mam tyle roboty, że przyjąłbym bardzo chętnie ludzi, więc ta branża się rozwija wbrew pozorom. Bardzo. Czyli zdrowy ogród w ogóle. Później mamy bogactwo, no to na przykład jak zarabiać na robieniu usług ogrodniczych. Mamy relacje. Teraz jak połączyć ogrodnika z relacją? No to tutaj na przykład tutaj moja żona lubi uprawiać ogród, ja nie za bardzo, to myślę, że chętnie by kupiła kurs, jak namówić męża do wspólnego czasu spędzania w ogrodzie. Mamy innowacje, systemy nawadniania, automatyzacja w ogóle ogrodu. To są innowacje. No i mamy hobby. Tych takich ogródków hobbystycznych myślę, że jest mnóstwo. No i mamy też na przykład sztuczną inteligencję. Tego jeszcze nie słyszałem, ale jak wdrożyć tą sztuczną inteligencję w tym obszarze. I tu, żeby jeszcze może bardziej odpowiedzieć na twoje pytanie, ja dzielę kursy jeszcze takie, które są oferowane, bo to nie jest, że jedna branża jest lepsza, gorsza. Oczywiście jedna na przykład morsowanie. No to wiadomo, że morsowanie będzie lepiej sprzedawać się w zimę niż w lato. Natomiast uważam, że w każdym mamy 3 takie fundamenty. Mamy zrób to sam, czyli sprzedajemy ten sam kurs online. Może być wtedy zrobimy to razem z tobą, czyli takie kurs plus konsultacje. To może być jeszcze częściej popularne. Albo może być tak jak z tym ogrodnikiem, zrobimy to za ciebie. I często, tak jak powiedziałeś, w momencie, kiedy stajemy się internetowym ekspertem, mamy już jakiegoś e-booka, mamy jakiś mini kurs, mamy jakiś webinar, stajemy się ekspertami w branży i mamy więcej klientów. To jest taka przypadkowa, wypadkowa, która się dzieje, jakby to nazwać jakimś działaniem matematycznym. Taki znajomy Dominik, może nawet tutaj kiedyś był, robił sklepy internetowe. No i mówi, no mi się już nie chce, Michał, robić tych sklepów internetowych. Ja będę teraz uczył ludzi, jak je robić. No i teraz by ktoś powiedział, no ale on sobie zabiera pracę. Ale właśnie nie do końca. Bo ucząc tego ludzi, ludzie zaczęli kupować jego szkolenia z tego, jak robić sklepy internetowe, po czym stwierdzili, że nie mają czasu i tak przychodzili, żeby mu ten sklep zrobił i to się zgłaszały coraz większe firmy. Do nas też, ja czasem daję przykłady jakiejś dużej firmy i uczę na przykładzie jakiejś firmy, zobaczcie, znalazłem tu reklamy takie ciekawe, a później ta firma do nas się zgłasza, że a jaką reklamę byś jeszcze dodał. I tak samo było u znajomego. On tak dużo już zaczął mieć tych zleceń, że z tego freelancera zrobiła się cała firma informatyczna, gdzie teraz nawet już zaczął przejmować swoją konkurencję. Bo oni powiedzieli, my nie chcemy tworzyć już tego sami, chcemy to tworzyć razem z tobą, bo ty jesteś w tym internecie, jesteś tym ekspertem, my takimi nie jesteśmy. Wspomniałeś przed chwilą również o sztucznej inteligencji, o rozwoju, o AI. To jest temat dzisiaj bardzo popularny. Widzimy, jak to szybko się rozwija. Czy ty, czy wy jako ekipa nie boicie się, że sztuczna inteligencja, która dzisiaj robi naprawdę ciekawe i z jednej strony przerażające rzeczy, jaką ma moc, jakie ma umiejętności, że oni wam tego rynku nie zabiorą, że po prostu komputery nie przejmą tego, bo to są rzeczy powtarzalne, tak jak mówisz, zautomatyzowane, że tu są szablony, że to wszystko się robi w internecie, tu odtwarzany filmik, tutaj zrobienie
głosu naszego. Przecież to już widzimy, że sztuczna inteligencja jest w stanie nas nagrać, nawet stworzyć z nas jakiegoś awatara i mówić naszym głosem, filmem, gdzie nas tam nie ma. Także czy jest to zagrożenie, czy nie ma w ogóle zagrożenia? Czy widzicie? Na początku bardzo się tego bałem. Mówię, no chwila, przecież w GPT czy tego typu narzędziach masz szybko odpowiada na pytania, wie wszystko. No i teraz co z całą branżą? Dostałem wiele telefonów od ludzi, którzy jakby obserwują tą branżę, obserwują nas i powiedzieli, Michał, no to co, koniec. Ale jest zupełnie odwrotnie. Dlaczego po pierwsze ludzie kupują kursy internetowe? Kupują bardzo często dlatego, że jednak za tym stoi jakiś autorytet. Czyli jest zaufanie do autora. Często. Dokładnie. No i teraz nie zawsze wierzymy w tą wiedzę, którą nam daje sztuczna inteligencja, bo jest ten autorytet. To jest najważniejsze. I faktycznie jest to zagrożenie. I teraz, żeby wygrać z tą sztuczną inteligencją, to ja zapytałem sztuczną inteligencję, jak z nią wygrać. I powiedziała ona nam, rób mastermindy, czyli takie spotkania konsultacyjne pomiędzy osobami, które dołączą do twoich klientów. Rób sesje, takie Q&A na przykład raz w tygodniu, raz na miesiąc. Czyli sprzedaj produkt nawet drożej, ale daj więcej takiej interakcji, takiej motywacji, której sztuczna inteligencja nie da. I co jest takim najważniejszym kluczem w tym, żeby wygrać ze sztuczną inteligencją, to widzimy to teraz na świecie się dzieje. W Polsce to nie jest popularne, pracujemy nad tym teraz mocno, to społeczność, czyli edukacja wspierana przez społeczność. I tego sztuczna inteligencja ci nie da. Nie da ci tych prawdziwych ludzi. Dlatego mocno teraz rozbudowujemy funkcje społeczności. Zrobiliśmy w ogóle takie, że tak powiem, jak grupa na Facebooku na wypasie. Takie forum 2.0, czy forum Pokazywałeś mi, jak to wygląda. Jest to bardzo rozbudowane. My sami to najprawdopodobniej będziemy wdrażać, bo nasza grupa, choćby Metamorfozy Finansowej, już na Facebooku bardzo aktywna, ale to dalej jest, tak jak powiedziałeś, dalej jest to na Facebooku i tam są tylko narzędzia, które daje Facebook. Nigdy nie wiesz, kiedy Facebook ci to wszystko weźmie. To jest inna sprawa, kiedy sobie zabierze tą grupę. Tylko niestety grupy na Facebooku w takim odczuciu klienta to nie jest duża wartość. Tych grup jest pełno. Natomiast jak jest, tutaj oglądasz kurs online, a obok jest wyślij zadanie. Podziel się z społecznością tą odpowiedzią, podyskutuj o tym, wrzuć zadanie, daj komuś feedback, zapromuj się, daj jakieś ogłoszenie, przyjdź na jakiś live, czyli dorabianie do tego całego świata kursu online tych takich wszystkich funkcji społecznościowych, jak kiedyś fora i takiej większej interakcji. I też dużo osób, które jak robiliśmy teraz event, powiedziało mi, Michał, my uwielbiamy też, mimo wszystko, że robimy online, to uwielbiamy też offline, bo jest taka motywacja, są tacy ludzie między sobą i tego my często pragniemy, że siedzieć w domu przed komputerem to jedno, ale jeżeli w tej edukacji pomoże jeszcze społeczność, jeżeli my się przed społecznością zobowiążemy do jakiegoś celu, to będzie to rozwiązanie. I na świecie to, co się wydarzyło już od końca drugiej połowy zeszłego roku, to wszystkie duże firmy, nie tylko, już w Polsce też jest to coraz mocniej widoczne, ale jeszcze mało, to wszyscy wdrażają płatne, zamknięte społeczności. Czyli nie tylko ucz, ale buduj społeczność wokół tych osób. I tutaj, jak mówiliśmy na początku na spotkaniu, powiedzmy, pani od angielskiego może robić przecież cykliczne spotkania ze swoją społecznością. Społeczność może edukować się, może poprawiać, mogą robić grupy konwersacyjne. Czy na przykład rodzice dzieci, społeczność rodziców dzieci. Teraz ty masz ich pokierować w jakimś kierunku, ale oni mogą wymieniać się doświadczeniami. Ludzie chcą żyć wśród ludzi, tylko że online. I ja myślę też, że te takie społeczności są taką wielką motywacją. I spotkamy się za jakiś czas i możliwe, że powtórzymy moje słowa. Według mnie 2024 będzie to wybuch prawdopodobnie w Polsce tych płatnych społeczności, będzie coraz więcej. 2025 to będzie to już będzie na porządku dziennym. Bo zawsze zauważyłem jest tak, że jakieś tam lejki, strategie działają za granicą i potem dopiero tak po roku, dwóch już są takie popularne w Polsce. Stąd jeżeli teraz zaczynacie, to koniecznie płatne społeczności zamknięte to jest
rewolucja, która się zaczęła i która na świecie już osiągnęła swój szczyt, w Polsce jeszcze nie, więc jest to dobra okazja, żeby to wykorzystać. I tego nie zabierze ci sztuczna inteligencja. No to faktycznie jest odpowiedź na to pytanie. Ja się zgodzę z tym, że ludzie lubią być w społecznościach, lubią być w środowisku ludzi, którzy podobnie myślą, mają podobne myśli, wiedzę lub podobne problemy i wspólnie je rozwiązują. I to się zgadza. Metamorfoza chociażby pokazała, kanał pokazał i my oprócz oczywiście online, czyli tego, co dzisiaj tutaj robimy, nagrywamy filmy i wiem, że wolelibyśmy porozmawiać sobie na żywo, ale jednak skala jest inna, jeśli wysyłamy ten film na YouTube'a, no i on leci do dziesiątek albo setek, nawet tysięcy osób, rekordowo nawet do milionów, także jest to skala, której nie da się zrobić na żywo, ale oczywiście możemy na żywo zrobić spotkanie z naszymi widzami i też to robimy. Ostatnio widzieliśmy się przecież na InvestCaps w Krakowie i kolejka do nas, żeby sobie porozmawiać, była na godzinę. To też pokazuje, że chcieliście być z nami i obiecaliśmy na kanale, mówiliśmy o tym od pół roku, że tam będziemy i byliśmy przez 2 pełne dni. No i dzisiaj też mówimy, że znowu będziemy na swojej konferencji pod koniec października. Będziemy robić taką konferencję przez znowu 2 lub może 3 dni i będziemy z wami rozmawiać. Będziemy offline, tak, bez internetu, ale na żywo przez paręnaście godzin pewnie każdego dnia rozmawiać i to jest ważne. Inna rzecz, to prezent, który mam dla ciebie, Michał, za tą całą twoją wiedzę, to jest książka, o której wspominałeś i też to jest jakiś element, bo część ludzi potrzebuje właśnie filmu, część ludzi potrzebuje głosu, czyli audiobooka, część ludzi potrzebuje książki, takiej książki papierowej. Mnóstwo osób już sobie kupiło Momenty, czyli od chłopaka z bloków do przedsiębiorcy, który zmienia finanse i zdrowie Polaków, czyli finanse i zdrowie, również relacje, czyli te 3 pierwsze. Myśmy o tym nie wiedzieli. Ja nie wiedziałem o tym, że to są najpopularniejsze. Po prostu to tak naturalnie wyszło, bo najpierw nagrywaliśmy o nieruchomościach, finansach, tak to później pandemia nam pokazała, że zdrowie jest bardzo ważne, więc dołączyliśmy do odcinków, a później część widzów powiedziała, Kuszu, nagrywajcie też o relacjach, bo to jest ważny temat. No i zaczęliśmy. No i te 3 tak naturalnie się wyklarowały. Więc tak, bardzo dużo od was już kupiło. Dziękuję za zaufanie. Link do książki jest pod spodem, a oczywiście to jest dla ciebie, Michał, prezent. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. I wiem, że ty też prezent przygotowałeś dla naszych widzów, dla tych, którzy tutaj dotarli do samego końca. To często warto oglądać do końca, bo tutaj będą prezenty. Ale jeszcze tak, z takich ci rzeczy powiem, bo przed przyjazdem patrzę, no mówisz o zdrowiu, bogactwie, mówię, no patrz, wiedział, które tematy dotknąć, nie? To najpopularniejsze są. Historia była trochę inna i tak jak opowiedziałem, była trochę inna, ale zobaczcie, konsekwencją, takim początkiem bez przygotowania, no bo początek bez przygotowania to nagrywanie telefonem, no nie było to przygotowanie. Dzisiaj mamy piękne studio, kamery, operatorów, montażystów, wszystkich, którzy nam naprawdę pomagają, bardzo dużo i jesteśmy w stanie wydawać. Zobaczcie, to jest jedna z 3 książek, które wydaliśmy, bo w tamtym roku wydaliśmy Poradnik Zdrowia i Metamorfozę Finansową Dawida, ale najpierw był Poradnik Zdrowia i uważajcie, on był w formie e-booka właśnie. Nie było żadnych książek, wydaliśmy e-booka, okazało się, że bardzo to było popularne. Mnóstwo osób tego e-booka sobie pobrało, kupiło. Dodawaliśmy na początku też darmowe wersje, jakąś część, żeby zobaczyć, czy to jest potrzebne ludziom. I się okazało, że dużo było później informacji, że świetny e-book z gośćmi naszych odcinków, oczywiście napisany wspólnie. No i potem była prośba, napiszcie książkę. Bo jednak książka to jest książka, e-book jest dla młodych, a starsi potrzebują, taki mieliśmy często komunikat. No stwierdziliśmy, no to jeśli chcecie, no to zróbmy tą książkę. I to było też słuchanie społeczności, czego potrzebują, czy to, co jest, to jest najlepsze rozwiązanie, czy może być inne. I pytaliśmy, czy e-book jest ok. Jest ok, ale byśmy kupili książkę, e-booka nie kupiliśmy, chcemy książkę. Wydajcie, to będziemy pierwsi w kolejce. Także ja czekam na 3. książkę. Tak. Bo zdrowie, bogactwo, nie ma książki jeszcze o relacjach, widziałem nie ma jeszcze o relacjach. Wydaje mi się, że ta jest najbardziej o relacjach, bo pierwsza była Zdrowie, Poradnik Zdrowia, druga była Metamorfoza Finansowa o finansach, a 3. książka ta jest najbardziej o relacjach, bo ona jest o momentach, o spotkaniach z ludźmi. No i nie będę mówił co dalej, tu 3 kropki, ale ona jest najbardziej o relacjach z tych wszystkich, więc tu by pasowało. Jeśli czytaliście Poradnik Zdrowia i Metamorfozę Finansową, czyli zdrowie i finanse, no to proszę bardzo, tu jest bardzo dużo mojej historii i bardzo dużo momentów, o których nigdy nie mówiłem. Czyli teraz jeszcze przyjdzie czas na hobby, innowacje. Tak. Myślę, że pójdziemy w tym kierunku, ale wspomniałem, że jakiś prezent przygotowałeś, więc nie chciałbym zapomnieć. I teraz faktycznie powiem ci nawet, że ten e-book, to był najpierw e-book, a później e-booka wydrukowałem. Okej.
I ja mam prezent dla ciebie i dla widzów. Dobrze? To teraz tak, dla widzów pierwsze co mam to tego e-booka. Jak chcecie zobaczyć e-booka, który został pobrany 15 000 razy, a książka sprzedała się 1000 razy, to wrzucam to do linku. To będzie w opisie pod filmem, trzeba sobie kliknąć tam rozwiń więcej i tam wszystkie linki są, bo czasami pytacie, gdzie te linki, no to właśnie tam. Dokładnie. Teraz dla ciebie książka, to jeszcze nie bestseller, ale to jest książka numer 999 sztuka. O, super. Ostatnia 1000 jest na półce o tym, jak stworzyć własny biznes online w 30 dni. Bardzo mi się podoba i ja już widziałem tą książkę, dzisiaj wziąłem ją do ręki, jak Michał przyjechał do studia i powiedziałem, że to jest najcięższa książka, którą miałem w ręku, jeśli chodzi o ten gabaryt. No bo wiadomo, że jakieś wielkie encyklopedie kiedyś były cięższe, ale ona jest świetnie wydana. Widzę, że tu jest bardzo dużo zadań. Dziękuję. Bardzo proszę. Zbieram i chciałbym jak najszybciej dojść do 500 książek. Już mam blisko, ale jeszcze nie ma, więc dziękuję za kolejną i będzie dzisiaj pewnie już w mojej bibliotece. I prezent mam też dla was. Jeżeli chcielibyście, zainteresował was ten temat, chcielibyście zobaczyć, jak to wygląda od środka i jak w ogóle wygląda właśnie ta idea tych płatnych społeczności, to tu z okazji tego dzisiejszego spotkania mam dla was dostęp taki do społeczności za złotówkę. Za złotówkę przez 30 dni, bez żadnych zobowiązań, oglądacie sobie wszystko i patrzycie, czy to jest dla was. Ja chcę tym pokazać wam całą ideę. W Polsce nie ma jeszcze wiedzy na temat płatnych społeczności. Pojawiały się już wiele lat temu jakieś tam kursy, inne informacje, jak to robić, ale niestety świat nas nauczył, że w Polsce prawie nikt nie robił tego dobrze. Są wyjątkowe osoby, duże postacie, które robiły to dobrze. Natomiast ja chcę wam pokazać, jak robić naprawdę te płatne społeczności, tego, co się za granicą nauczyłem, co działa. Możecie to wypróbować za złotówkę. Pod spodem macie link do tego. Ja was zachęcam do tego. Nie dlatego, że Michał mi zapłacił, bo to nie jest żaden odcinek sponsorowany, żebyście wiedzieli, tylko dlatego, że wiemy, że to jest dobre i my przy Metamorfozie Finansowej również korzystamy z rozwiązań, z wiedzy całego zespołu i Michała. No i robimy to dlatego, żeby to wszystko dobrze działało, bo wymyśliliśmy sobie, że ma być Metamorfoza Finansowa platforma, ale też chcieliśmy, żeby ona dobrze działała, a że wiedzy nie mieliśmy w tym temacie, jak to ma wszystko dobrze działać, no to się pojawili tacy mądrzy ludzie i dlatego też Michał jest tu dzisiaj, bo chcieliśmy troszkę w ramach podziękowania, troszkę w ramach oczywiście promocji, bo warto promować dobre rzeczy, które sami sprawdziliśmy na swoim organizmie, no i sami użytkownicy platformy Metamorfozy Finansowej, a jest ich już chyba ponad 7000, jak nie więcej. Wiem, że to były chyba dane z grudnia czy stycznia, więc może być ich dużo więcej. Mówią, że świetny pomysł, tylko rozwijajcie, więc wszystko to działa, więc ja zachęcam do tego, żeby skorzystać i zobaczyć na własnym organizmie, jak to działa i czy to jest faktycznie dla was. Dziękuję, Michał, za dzisiejszą wizytę. Mnóstwo wiedzy, mnóstwo przykładów. Ja sam zostałem zainspirowany, mimo że mam co robić na co dzień i mój kalendarz... Czas na kolejną nogę. Mój kalendarz jest naprawdę taki, że ciężko znaleźć tam wolne okienko. To jak to słuchałem dzisiaj, to sobie myślę, co by tu jeszcze. Także też myślcie kreatywnie, co by tu jeszcze. Mimo tych zmian, mimo tych trudnych czasów, jak to mówią, pomyślcie sobie, czy nasi rodzice mieli łatwe czasy i czy nasi dziadkowie mieli łatwe czasy. I teraz odwróćcie i pomyślcie sobie, czy my mamy dzisiaj trudne czasy, czy łatwe czasy. Moim zdaniem warto korzystać, bo potencjał jest przeogromny i nigdy w życiu nie mieliśmy takich możliwości, więc korzystajcie z nich, żeby za 10, 20, 30 lat nie mówić, kurczę, mogłam, a nie skorzystałam. Wszystkiego dobrego. Dzięki, Michał. Do zobaczenia. Cześć. Do zobaczenia. Dzięki. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia!